Dzień dobry, nazywam się Józef Siliński, jestem Junior Product Managerem w firmie VDS SA i będę miał przyjemność przedstawić Państwu jeden z naszych najnowszych produktów marki AVTech. To jest AVTech CreoCube 3D, czyli nic innego jak drukarka 3D. Zacznijmy może od tego, co znajduje się w pudełku z drukarką. To jest oczywiście drukarka, do której przejdziemy w swoim czasie. Oprócz drukarki znajduje się tam również szereg akcesoriów. Po pierwsze, jest to skrócona instrukcja obsługi w 3 językach, po polsku, niemiecku i angielsku. Kabel zasilający, filament startowy, 3 igły, które umożliwiają czyszczenie dyszy w przypadku, gdyby doszło do jej zatkania filamentem. A ponadto smar do smarowania elementów ruchomych wewnątrz drukarki, wkrętak, klucz imbusowy, takie narzędzie umożliwiające ścieranie zaschniętego filamentu z dyszy oraz druga wymienna dysza umożliwiająca korzystanie z filamentów wymagających wyższej temperatury. Ja teraz pozwolę sobie podłączyć do sieci zasilającej drukarkę. Drukarka w tej chwili się uruchamia. Jak Państwo widzicie, w środku znajduje się wytłoczka i tutaj jest bardzo istotne, żeby tej wytłoczki nie usuwać na siłę, dlatego że ona odpowiada za zabezpieczenie dyszy w transporcie. Ona po prostu uniemożliwia jakby samoistny ruch dyszy i za chwilę pokażę Państwu, jak można ją bezpiecznie usunąć. Żeby to zrobić, wchodzimy w ustawienia, opcje, następnie wybieramy ikonkę przesuń i po prostu podnosimy wzdłuż osi Z, podnosimy głowicę do góry, tak żebyśmy mogli bezpiecznie usunąć tą zabezpieczającą wytłoczkę. Teraz ona wychodzi bez większego problemu i głowica jest też cała. Następny krok to podłączenie drukarki do sieci Wi-Fi. Cofamy się, klikając strzałkę wstecz. Cofamy się ponownie. Wybieramy ikonkę sieć, Wi-Fi. Drukarka skanuje dostępne sieci. Wybieramy w tym przypadku sieć AVTech. Podajemy hasło. Drukarka łączy się z wybraną przez nas siecią. Kolejnym krokiem przy pierwszym uruchomieniu naszej drukarki jest montaż filamentu. W tym momencie jesteśmy na ekranie dotyczącym wyboru sieci Wi-Fi, także podobnie jak poprzednio cofamy się, korzystając ze strzałki wstecz. Cofamy się do menu głównego. Na ekranie menu głównego wybieramy ikonkę filament. Następnie ikonkę załaduj. Pojawia się ostrzeżenie o tym, żebyśmy upewnili się, że w naszej drukarce nie znajduje się już w tej chwili załadowany filament, no ale nas ten problem nie dotyczy, dlatego że drukarkę uruchamiamy po raz pierwszy. W tym celu zdejmujemy osłonę obudowy znajdującą się z boku drukarki. Następnie montujemy filament na prowadnicy. I wprowadzamy ten filament w miejsce oznaczone czarną strzałką na żółtym tle, dopóki nie poczujemy oporu. W tym momencie możemy tą boczną osłonę zamknąć. Klikamy OK. Głowica się nagrzewa, dlatego że drukarka w momencie, w którym ładuje filament do głowicy, musi rozgrzać tą głowicę, żeby ten filament nie utknął wewnątrz głowicy, dlatego że średnica głowicy jest cieńsza niż średnica filamentu. Dlatego chwileczkę poczekamy, aż głowica nagrzeje się do około 240 stopni i rozpocznie się ładowanie filamentu. Mamy już 200. Dwieście 20.
239 stopni i po dźwięku słychać, że mechanizm zaczął wprowadzać filament do rurki, która idzie tutaj pod górną częścią obudowy i łączy się bezpośrednio z głowicą. Dźwięk, który w tej chwili słyszymy, wskazuje na to, że drukarka rozpoczęła ładowanie filamentu do rurki, która tutaj przechodzi pod górną krawędzią drukarki i łączy się bezpośrednio z głowicą. Tutaj mamy chwilę czasu, dlatego że ten filament ładuje się stosunkowo powoli, żeby nie uszkodzić elementów głowicy. I ja w tym miejscu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, że ta głowica faktycznie rozgrzewa się do 240 stopni i bardzo istotnym jest tutaj, żeby po prostu nie dotknąć jej ani w trakcie ładowania filamentu, ani w trakcie dokonywania wydruku. Przede wszystkim chodzi o taki mały, czarny element znajdujący się bezpośrednio pod tą białą głowicą, która przesuwa się na prowadnicy. To jest ten element, który osiąga właśnie tą temperaturę i tutaj uczulam, żeby po prostu jej nie dotykać. Filament już wszedł do obudowy głowicy. Za chwilę powinniśmy zobaczyć fragmenty tego filamentu wydostające się bezpośrednio z głowicy i wtedy klikniemy przycisk OK i to zastopuje ładowanie filamentu, dlatego że filament już nam pojawił się wewnątrz drukarki i wiemy, że on w tej chwili znajduje się w głowicy, czyli tam, gdzie chcieliśmy, żeby w tym momencie był. Filament jest już załadowany, wciskamy OK, żeby zakończyć ładowanie się filamentu. Przed pierwszym wydrukiem musimy jeszcze skalibrować drukarkę. Kalibracja polega na tym, że głowica drukarki ustala prawidłową odległość od podstawy, co umożliwi wykonanie bardziej precyzyjnych wydruków. Ja w tej chwili usunę ten fragment filamentu, który wydostał się z głowicy, bardzo ostrożnie. Po prostu chwycę go z dosyć dużej odległości od samej głowicy. W celu kalibracji drukarki wchodzimy w ikonkę ustawienia, następnie opcje i kalibracja. W tym momencie możemy wsunąć zwykłą kartkę papieru wyciągniętą z drukarki i położyć ją pod głowicą bezpośrednio na podstawie. Kartka pozwoli nam lepiej wypoziomować wysokość, na jakiej znajduje się głowica nad podstawą. Taki trochę trik, ale bardzo przydatny i bardzo przyspiesza cały proces kalibracji drukarki. Głowica w tej chwili zsuwa się bezpośrednio nad podstawę. I teraz w momencie, w którym głowica się zatrzymała, na ekranie menu pojawiła nam się opcja poziomowania głowicy, czyli możemy przesuwać ją w osi Z, czyli albo obniżać, albo podwyższać. I to, czy powinniśmy tą głowicę obniżyć, czy podwyższyć, ustalimy właśnie z pomocą tej kartki. Mianowicie kartka powinna się lekko przesuwać pod głowicą. Głowica powinna stawiać opór, ale to powinien być bardzo nieznaczny opór. Ja w tym przypadku tutaj odnotowuję dosyć duży opór, dlatego delikatnie podniosę głowicę. Jeszcze. I chyba jeszcze odrobinę. I tak, teraz wydaje mi się, że to jest optymalna wysokość. Klikam dalej. Pojawia się komunikat o tym, czy chcemy kontynuować kalibrację. Klikamy tak. I głowica skalibruje się łącznie na 9 punktach na podstawie, czyli zostało nam 8 punktów. Dla każdego ze wskazanych punktów powtarzamy tą procedurę, czyli po prostu sprawdzamy, czy kartka nam się przesuwa. Tutaj się przesuwa, ale moim zdaniem za słabo, dlatego pozwolę sobie trochę głowicę podnieść. Wydaje mi się, że teraz jest dobrze. Przesuwamy się do kolejnego punktu. Dzięki tej czynności, dzięki kalibracji drukarka
może wykonać bardziej precyzyjne modele na całym polu swojej podstawy, dlatego że po prostu sprawdzi sobie, o tutaj jest w porządku, także idziemy dalej, dlatego że sprawdzi sobie tak naprawdę skrajne obszary pola druku oraz sam środek tego pola druku. No stąd będziemy mieli pewność, że po prostu ten wydruk wyjdzie prawidłowy. Tutaj odrobinę bym tą głowicę podniósł. Jest dobrze. Z Państwa perspektywy może wyglądać to tak, jakby drukarka sprawdzała 3 punkty trzykrotnie na polu, na podstawie. Natomiast jest to tylko złudzenie i wynika z tego, że podstawa również się porusza. A ja mam w tej chwili przykrytą kartką i po prostu nie widać tego, że głowica dotyka innego punktu na podstawie. Tutaj również delikatnie uniesiemy głowicę i idziemy do kolejnego punktu. Tutaj dla odmiany nieznacznie obniżę głowicę. Podwyższamy. I idziemy do kolejnego punktu. Kalibrację drukarki możemy zakończyć po pierwszym punkcie i ona na podstawie wzoru po prostu ustali sobie poziomy w innych punktach, ale moim zdaniem ta czynność nie jest na tyle czasochłonna, żebyśmy nie mogli poświęcić jej 2-3 minut, a ma naprawdę duży wpływ na jakość wydruku. To jest ostatni punkt, także klikamy OK i zakończono. I nasza drukarka jest skalibrowana. Możemy przejść do wydruku. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie naszego pierwszego projektu. Ja w tym celu przygotowałem sobie wcześniej model, który przedstawia logo AVTK i za chwilę pokażę Państwu, jak zaimportować je do Slicera. Tutaj korzystamy z AVTek Slicera, który jest przewidziany specjalnie dla naszej drukarki. No i rozpoczniemy druk. W pierwszym kroku klikamy w plik, wczytaj i musimy po prostu zaczytać jakiś model. Ja przygotowałem sobie wcześniej logo, o którym już wspomniałem. To logo zostało w tej chwili zaimportowane do naszego Slicera. Te czerwone obszary, które tutaj pokazały się na polu druku, one sugerują, że nasz model jest za duży dla tej drukarki, dlatego że drukarka obsługuje pole druku o wymiarach 15 cm na 15 cm na 15 cm. To logo jest po prostu za duże, ale to nie stanowi problemu, dlatego że możemy za pomocą opcji skaluj zmniejszyć ten model, tak żeby po prostu bezproblemowo się wydrukował. W tej chwili przeskalowałem go o 50%. On bez problemu mieści się w obszarze druku naszej drukarki. Klikamy zacznij slicing i slice. To jest taki proces, za pomocą którego slicer tnie model na szereg takich plastrów, które potem przekaże w stosownym pliku do drukarki. Drukarka po prostu odtwarza nasz model, odtwarzając pojedyncze plastry, które przygotował dla niej Slicer. W tej chwili mamy już ten model pocięty, czyli zeslicowany. Możemy podejrzeć te cięcia. Tutaj możemy korzystać z takiego suwaka, który pokaże nam, jak będą wyglądały poszczególne warstwy. To jest o tyle ciekawe, że w tym przypadku, jak ustawię gdzieś powiedzmy 30 warstwę, to widać, że nasze logo nie będzie składało się z takiego litego elementu, tylko w środku znajduje się taka struktura, którą nazywamy plastrem miodu i ona sprawia, że że drukarka zużywa mniej filamentu, dwa, no te wydrukowane modele są po prostu lżejsze.
Ale nas najbardziej w tym oknie interesuje prawy górny róg ekranu i w tym prawym górnym rogu szacowany czas druku. W naszym przypadku to 2 godziny i 15 minut oraz szacowane zużycie materiału, które pozwoli nam oszacować, czy jesteśmy w stanie z tym filamentem, z którego korzystamy, wydrukować dany materiał. No oczywiście, jeżeli ten filament jest nowy, to tutaj nie ma się nad czym specjalnie zastanawiać, natomiast jeżeli wykonaliśmy już na nim szereg wydruków, no to zawsze możemy go po prostu zważyć i sprawdzić, czy ta ilość filamentu, która nam została, wystarczy do wydrukowania danego modelu. W celu wysłania modelu na drukarkę klikamy w tą tutaj ikonkę. Co istotne, komputer, na którym uruchomiliśmy slicer i drukarka muszą znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi. Klikam wyślij na drukarkę, klikam OK. Moja drukarka została znaleziona automatycznie. Model został przesłany, no i rozpoczęło się drukowanie. Drukowanie potrwa 2 godziny i 15 minut. W tym okienku możemy podejrzeć parametry druku. W tej chwili zakończyło się rozgrzewanie podstawy i rozpoczęło się nagrzewanie głowicy. Jeżeli klikniemy w tą niebieską ikonkę po prawej stronie, za pośrednictwem kamery, która jest wbudowana w drukarkę, możemy podejrzeć, jak w tej chwili wygląda wnętrze drukarki i co tutaj w tej chwili się dzieje. Możemy tę kamerę wyłączyć, możemy ją ponownie uruchomić zdalnie, możemy włączyć i wyłączyć światło, co pozwala nam na to, żeby z poziomu komputera podglądać wydruk, nawet jeżeli drukarka znajduje się w pomieszczeniu, w którym jest po prostu zgaszone światło. Nasza drukarka zakończyła wydruk. Ja odczekałem 2-3 minuty, co umożliwiło ostygnięcie podstawy, na której znajduje się model. No to jest o tyle istotne, że ta podstawa może się rozgrzać maksymalnie do 100 stopni, dlatego warto te 2-3 minuty poświęcić na to, żeby ona ostygła, żeby ostygł również model, żebyśmy po prostu uniknęli jakiegoś tutaj oparzenia czy nawet dyskomfortu. Wyciągam model, wygląda on w ten sposób. Teraz logo oraz napis znajdują się na takiej podstawie, którą możemy po prostu oderwać. W kolejnym kroku pokażę, jak w prosty sposób wymienić filament w drukarce. Na menu wybieramy opcję, ikonkę filament, następnie klikamy w zmień. W tym momencie rozgrzewa się głowica, dlatego że drukarka wypchnie fragmenty filamentu, które w tej chwili znajdują się w głownicy, a potem wycofa się z powrotem na szpulę. W drukarce AV-Tech filament, jak pokazaliśmy już przy ładowaniu filamentu, znajduje się z boku. Możemy usunąć tą ściankę. Poczekamy, aż drukarka rozgrzeje głowicę. No i to jest też taki moment, w którym sugeruję mieć zamknięte te drzwiczki i nie manipulować w żaden sposób przy głowicy, dlatego że ona w tej chwili osiągnie temperaturę w przedziale między 240 a 265 stopni, w zależności od tego, z której głowicy będziemy korzystać. Także czekamy kilka chwil, aż głowica się rozgrzeje. W tej chwili drukarka rozpoczęła wycofywanie filamentu z powrotem na szpulę. Zakończyła wycofywanie, także możemy wyjąć szpulę. Końcówka filamentu nadal znajduje się w tym podajniku. Po prostu wyciągamy ją ręką, nawijamy na szpulę, blokujemy i możemy ją odłożyć na bok. I w tej chwili zamontujemy sobie kolejny filament. Tym razem będzie to filament niebieski, ale jest to też filament typu PLA. Wkładam szpulę do podajnika, wsuwam filament. Podobnie jak to robiliśmy przy ładowaniu pierwszego filamentu, zabezpieczam bok drukarki, klikam
na menu OK. I drukarka rozpoczęła ładowanie filamentu. Tutaj pojawiła się informacja o tym, że w momencie, w którym zobaczymy filament wydobywający się z głowicy w tym kolorze, który w tej chwili znajduje się w podajniku, no to po prostu klikamy OK i w tym momencie drukarka zaprzestanie ładowania tego filamentu i uzna, że filament został załadowany. Filament pojawił się we wnętrzu drukarki, także klikam OK. I drukarka przestaje ładować filament. W kolejnym kroku pokażę, jak można przenieść model ze slicera na drukarkę, kiedy nie mamy sieci Wi-Fi albo kiedy nasza drukarka i nasz komputer znajdują się w różnych sieciach. Możemy do tego wykorzystać zwykłego pendrive'a. Podobnie jak w przypadku przesłania modelu za pośrednictwem sieci Wi-Fi, wczytujemy wcześniej przygotowany model. Przeskalujemy go do poziomu 50%. Klikamy Zacznij Slicing. Tutaj mamy też możliwość wyboru trybu podstawowego. Tryb podstawowy albo tryb Expert. Expert daje nam trochę więcej możliwości odnośnie ustawień samej drukarki w czasie drukowania. Na początku możemy w pełni funkcjonalnie korzystać z tego trybu podstawowego. Klikamy Slice. Możemy zrobić sobie podgląd. Wydruk ponownie, szacowany czas druku to 2 godziny i 15 minut. Szacowane zużycie materiału identyczne jak poprzednim razem. Tylko tym razem nie klikamy opcji wyślij na drukarkę, natomiast klikamy zapisz do plików lokalnych. Wybieramy sobie naszego pendrive'a. Wybieramy sobie nazwę. Nie zmieniamy formatu. Klikamy zapisz. Model zapisał się na pendrive'ie. Wyciągam pendrive'a z komputera. Pod logiem AV-Tech na drukarce znajduje się wejście USB. Wkładam w to miejsce pendrive. Klikam buduj. Jako źródło możemy wybrać pamięć wewnętrzną albo pamięć zewnętrzną, w tym przypadku pendrive'a. Klikam w tego pendrive'a. Mam tutaj zapisany nasz model. Klikam strzałkę znajdującą się bezpośrednio przy modelu. Model został skopiowany na drukarkę. No i rozpoczyna się drukowanie. W tej chwili drukarka rozgrzewa podstawy i głowicę. Analogicznie jak w przypadku przesłania modelu za pośrednictwem sieci Wi-Fi. W tym przypadku minus jest taki, że nie będziemy mieli możliwości podglądu wydruku w czasie rzeczywistym z poziomu slicera. Ale z kolei korzyść, no nie musimy być podpięci do sieci Wi-Fi. AV-Tech CreoCube 3D to kompaktowe urządzenie, które zmieści się w każdej klasie. Dzięki cichej pracy poniżej 45 dB nie zakłóci przebiegu lekcji. Zabudowana konstrukcja zarówno obszaru roboczego, jak i podajnika filamentu zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki wymiennym dyszom możemy skorzystać zarówno z podstawowych filamentów takich jak PLA lub ABS, ale również z bardziej zaawansowanych jak PETG, PETG-CF czy PLA-CF. Urządzenie jest bardzo intuicyjne, dzięki czemu nawet osoby, które na co dzień nie mają dużego kontaktu z technologią, na pewno bez problemu poradzą sobie z jego obsługą. Wraz z drukarką użytkownicy otrzymują dostęp do bazy modeli 3D oraz scenariuszy zajęć.